Sytuacja małych gospodarstw wygląda w Europie źle, to znaczy większość z nich po prostu w ostatnich latach albo upadła, albo jest w trakcie takiej likwidacji czy upada, albo też straciły one taką funkcję produkcyjną, produkują tylko wyłącznie na własne zapotrzebowanie rolników i rodzin rolniczych. To wynika z tego, że tak naprawdę system wsparcia w Unii Europejskiej nastawiony jest głównie na duże gospodarstwa. Chociaż małe gospodarstwa oprócz tych płatności obszarowych mogą także uczestniczyć w na przykład programach rolno-środowiskowych i dzięki temu zwiększać jakby swój dochód dzięki płatnościom europejskim, ale ciągle to są raczej płatności takie, które są traktowane jako renta socjalna, a nie stworzenie przez te gospodarstwa pewnego potencjału produkcyjnego i rozwojowego. To podstawowe wsparcie europejskie ma charakter taki horyzontalny, czyli wszyscy rolnicy w Unii Europejskiej, w zależności od tego, jaki mają obszar uprawy, na jakim obszarze prowadzą produkcję, dostają wsparcie obszarowe. Natomiast to, co różni kraje, to w ramach innych programów mogą przyznawać większe lub mniejsze środki, na przykład na wsparcie modernizacji produkcji rolnej, czy też na dostosowywanie produkcji rolnej do potrzeb środowiskowych właśnie w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. I tutaj Polska niestety z tak zwanego drugiego filaru, czyli tego filaru, który jest raczej przeznaczony na modernizację, raczej przeznaczony na taką proekologiczną reformę rolnictwa, postanowiła przeznaczyć 25% środków, czyli całą dopuszczalną pulę na filar pierwszy, czyli to na wsparcie obszarowe. Powinniśmy odejść przede wszystkim od płatności obszarowych, to znaczy, żeby jakby tutaj to nie było to kryterium najważniejsze, ile rolnik ma obszaru, ale w jaki sposób gospodaruje i w jaki sposób świadczy usługi ekologiczne, czyli nie tylko czy produkuje żywność na rynek, czy też na zaopatrzenie na przykład lokalnych odbiorców, ale czy na przykład chroni skutecznie wody, czy jego gospodarstwo przyczynia się do trwałego magazynowania węgla, a więc chroni klimat, czy jego gospodarstwo pozwala na ochronę różnorodności biologicznej. To są tak naprawdę wyzwania cywilizacyjne, przed którymi dzisiaj stoimy w Europie i na całym świecie. I rolnictwo jest świetnie przystosowanym takim sektorem, który mógłby znacznie mocniej wspomóc tego typu działania, czyli żeby nie tylko był sektorem produkującym żywność, ale także sektorem, który uczestniczy w ochronie środowiska i w zrównoważonym rozwoju. Dostosowanie się gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej także wymaga często nakładów. I zazwyczaj jest to łatwiejsze do wykonania w dużych gospodarstwach rolnych, które osiągają już dzisiaj dosyć dobre wyniki finansowe i ekonomiczne, niż w małych gospodarstwach, które tak naprawdę balansują na takim poziomie przetrwania i starają się przetrwać na rynku, a nie upaść i nie skończyć działalności.